Czasami świat staje na głowie. Dosłownie. Rodzice słyszą, państwa dziecko ma stopę końsko-szpotawą. I w jednej chwili wszystko się zmienia. Radość z narodzin miesza się z niepokojem, z pytaniami i z lękiem. W tym odcinku zapraszam Was do rozmowy, która niesie nadzieję. Mojego gościa nie trzeba długo przedstawiać. To człowiek, który codziennie pomaga dzieciom stanąć na nogi dosłownie i w przenośni. Dr Jacek Kąpiński, specjalista, który leczy stopę końsko-szpotawą z ogromną precyzją i z sercem. Będziemy mówić o metodzie Ponsetiego, o operacjach, ale także o sile rodzin, o empatii, o tym, że za każdym przypadkiem kryje się prawdziwa historia dziecka i jego najbliższych, a także lekarza, który choć w fartuchu też jest tatą, synem, człowiekiem z pasją. Dzień dobry. Dzień dobry w kolejnym odcinku Medical Talks. Dzisiaj mam ogromną przyjemność powitać wyjątkowego lekarza Jacka Kąpińskiego, który, jak to mówi, uwielbia gipsy. Uwielbiam. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Udało nam się spotkać. Wy tego nie widzicie, ale jest późno i doktor dzisiaj... Czy mogę powiedzieć, ilu było pacjentów? Naszej operacji były 4, ale wczoraj był bardzo intensywny dzień. Było 52 pacjentów w poradni i 3 konsultacje w oddziale. No, właśnie. I chyba z 15 gipsów właśnie też było. Tym bardziej bardzo dziękuję, że przyjął pan doktor zaproszenie i że ostatkiem mocy, energii z pomocą tej kawy, że tutaj dzisiaj siedzimy. Gdyby pan doktor miał przedstawić siebie jako lekarza, ale też jako człowieka, to co by to było i jakby to brzmiało? Sobie. To jest ciężkie pytanie. Ja wiem, że to jest ciężkie pytanie, to ja może podpowiem, No właśnie. bo pan doktor powiedział, że pan uwielbia stand-upy. No tak, stand-up is gratis. Tak mówią moi pacjenci. Niektórzy. To mogę powiedzieć i mogę wysnuć taki wniosek, że wizyty u pana doktora to nie tylko czysta, sucha diagnoza, tylko zawsze budowanie relacji i taka trochę Tak, dłuższa zdecydowanie. rozmowa. No tak, można powiedzieć, że jestem po pierwsze, ze względu na specyfikę pracy, to mam tych pacjentów, że tak powiem, na długo. I mam całe rodziny, więc kojarzę ich z miejsca pochodzenia, z zawodu, z tego, co przeszli wcześniej, zanim do mnie trafili. Trochę jest pan częścią rodziny? No przynajmniej na tym... Przyjacielem może. No tak. właśnie. Przyjaciele to ważne instytucje. Mówi się, że dzięki nim żyjemy dłużej. Może coś w tym jest. Panie doktorze, jak słyszę i czytam Jacek Kąpiński, to słyszę stopa końsko-szpotawa. Czy możemy powiedzieć, że to jest główny obszar pana Tak, pracy około medycznej? 80% myślę pacjentów, może nawet więcej. Głównie zajmuję się stopą końsko-szpotawą. Tak wyszło. Bardzo bym chciała przybliżyć. Bardzo to lubię właśnie. No, więc mamy to. Ja bym chciała wyjaśnić tym, którzy albo są na początku tej drogi, albo ci, którzy już to znają, to może dowiedzą się czegoś więcej. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, czym jest ta wada, jak się ją leczy, no i czy to jest rzeczywiście taki koniec świata. No jak właśnie, to nie, się... to nie jest koniec świata. Ja w sumie od tego zawsze zaczynam. Do mnie rodzice piszą, jeszcze często już teraz bywa tak, że dziecko ma zdiagnozowaną wadę, zanim się urodzi, co też nie zawsze się potwierdza. Więc na ogół robię tak, że jak ktoś do mnie pisze, że ma dziecko, spodziewa się porodu dziecka, które ma stopę końsko-szpotawą, to ja z reguły mówię, że po prostu uspokoili się, że nic się nie dzieje i de facto skupili się teraz na porodzie, na tym co ważne, a na leczenie stopy zawsze przyjdzie czas. Bo to nie jest też tak, że tą stopę trzeba leczyć natychmiast już. Nie jest to żaden wyrok. Są ludzie, którzy mieli stopę końsko-szpotawą, czy mają stopę końsko-szpotawą, to jest choroba na całe życie, ale ze stopą końsko-szpotawą można robić wszystko, że jest dobrze prowadzona. No i nie ma innych problemów zdrowotnych, no bo czasem niestety też jest tak, że stopa końsko-szpotawa jest elementem jakiegoś większego zespołu, tak, większego zespołu wad. No ale na ogół jest idiopatyczna, czyli izolowana, czyli tak naprawdę występuje sama. To co to w ogóle jest? Stopa końsko-szpotawa? Należy zacząć od tego, że stopa końsko-szpotawa to nie jest choroba stopy.
O, tylko choroba tkanki łącznej, która polega na tym, że niektóre mięśnie ulegają zwłóknieniu, przez co gorzej działają, a inne działają cały czas tak samo, albo przez co jak gdyby ten rozkład sił i ta statyka, ta dynamika tego, jak ta stopa jest ustawiona w okresie płodowym się zmienia. I to właśnie ma wpływ na to, że stopa nieprawidłowo rośnie w życiu płodowym. czyli No i ona wygląda inaczej? ona wygląda inaczej. Zaraz od około 13 tygodnia ciąży dzieje się coś, co powoduje, że stopa zaczyna się dziwnie ustawiać. Dziwnie, no, ustawia się do środka. Końskość, dlatego że jest przykurczone ścięgno Achillesa i mamy zgięcie w stawie skokowym podeszwowe. Szpotawość, dlatego że jest pięta ustawiona szpotawo. Do tego jeszcze jest wydrążenie, czyli takie złożenie stopy. I przywiedzenie. W angielskiej nomenklaturze mówi się clubfoot. Od rodzaju kija golfowego. Rzeczywiście, jak się przyjrzeć niektórym kijom golfowym, to te stópki tak wyglądają właśnie. Jakby były... No mają kształt tego kija golfowego, tak. A to jest 13 tydzień ciąży, czyli co niektóre panie może jeszcze nawet nie wiedzą, że są w ciąży. Czy to jest wada genetyczna? Czy to jest, jakie jest pochodzenie tego? Tak naprawdę pochodzenie jest wieloczynnikowe i są rodziny, w których to występuje genetycznie. Jeżeli jeden członek rodziny ma stopę końsko-szpotawą, to mniej więcej 14% jest szansa na to, że będzie się miało kogoś w rodzinie, kto też ma tą stopę końsko-szpotawą. Są rodziny, ja też mam takie rodziny, że przychodzi matka na przykład z dzieckiem i potem się rodzi kolejne dziecko, a w międzyczasie się rodzi dziecko, które nie ma stopy końsko-szpotawej, albo na przykład jest pierwsze pokolenie dzieciaków, które mają stopę końsko-szpotawą. Na pewno są jakieś geny. Oczywiście kilka tych genów zbadano, odkryto i opisano, natomiast na pewno jest też duża grupa, która jeszcze czeka na to. Prawdopodobnie będzie tak w latach przyszłych, że będzie można robić sobie takie testy na nosicielstwo, może i które też częściowo przynajmniej wskażą, czy ktoś ma tendencję do posiadania stopy końsko-szpotawej, czy nie. Często jest też tak, że na przykład w rodzinie dziecka jest ktoś, kto ma stopę końsko-szpotawą albo miał stopę końsko-szpotawą, na przykład, nie wiem, dziecko kuzynki matki na przykład, albo brat dziadka. Gdzieś to krąży. Tak, i to też nie jest tak zero-jedynkowo. Mówi się też o infekcjach, mówiło się swego czasu o papierosach, ale to jest bardzo słabo udowodnione. Jak ja się uczyłem medycyny na studiach, to u nas był powielane na zajęciach z ginekologii, że amniopunkcja powoduje stopę końsko-szpotawą. I może powoduje, ale na pewno nie idiopatyczną, a ułożeniową. To wynika po prostu z tego, że tego płynu jest za mało. Bo sama stopa końsko-szpotawa idiopatyczna, czyli taka, która właśnie wydarzyła się w tym 11 tygodniu życia płodowego, to nie jest wada z ucisku. To jest pierwsza rzecz, którą należy odróżnić. To jest wada, z którą człowiek się rodzi, wrodzona, a nie wynikająca na przykład z tego, że płód był duży, bo ważył 4 kg i urodził się w 42 tygodniu ciąży. Pan doktor powiedział, że widziałeś wczoraj 52 osoby. Tak. 52 pacjentów. Ja wiem, że to nie jest jednorazowa historia, że te niezwykle tak wyglądają. Czy to jest choroba rzadka? Bo z tej statystyki to raczej... 1 na 1000 w Polsce, czyli około 300 dzieci rocznie w Polsce. W niektórych grupach, na przykład u Maorisów jest to częstsze, czyli w Nowej Zelandii, na przykład 6 na 1000.
No, wbrew pozorom mówi się o tym, że jest to najczęstsza wada wrodzona rządu ruchu. Bo w Polsce bardzo, bardzo długo i do dzisiaj mówi się o tym, że najczęściej zdarza się dysplazja stawu biodrowego. Ale tak szczerze powiedziawszy, przynajmniej moja obserwacja tego nie pokazuje. Mhm. E, No i też trzeba dodać, że już jak rozmawiamy całościowo o stopie końsko-szpotawej, że jest to też jedna z najczęstszych przyczyn kalectwa w światach trzeciego świata i rozwijających się. Mhm. Bo jak usłyszałam te 3 elementy, nazwijmy to, które 4. składają, 4, Mhm. które składają się na stopę końsko-szpotową, to rozumiem, że to jak wygląda ta stopa ma też szerokie spektrum. Tak, Nie? różne typy. Czy można Jest nie kilka zauważyć tego klasyfikacji. u tak małego dziecka? Bardzo łagodne wady są tak naprawdę najtrudniejsze. Mhm. Bo czasem idą z taką metką, że jest to stopa ułożeniowa. Czyli, że taka, którą uda się gdzieś tam ogarnąć rehabilitacją. No i niektórzy twierdzą, że są w stanie to wyleczyć rehabilitacją, natomiast prędzej czy później te dzieciaki tak trafiają gdzieś do lekarza. Mhm. A pamiętasz pierwszego swojego pacjenta? Z tobą końsko No. szpotało? To jest trudna historia, ponieważ ja się uczyłem od doktora Czopa, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Który jest moim takim mentorem, guru. Myślę, że nie tylko od medycyny, ale generalnie takiej kindersztuby i tego, jak powinna wyglądać praca i koleżeństwo w pracy. I on jest jak gdyby uosobieniem tego, co dla mnie znaczy ordynator, ale taki prawdziwy ordynator, czyli taki dobry ojciec, który jak trzeba, to pochwali, a jak jest problem, to opieprzy. Możemy to powiedzieć? Oczywiście. A jak trzeba wziąć, posprzątać po nieswojonym dziecku, to bierze to na siebie, więc doktor Czop był jednym chyba z pionierów leczenia stopy końsko-szpotawej według Ponsetiego w Warszawie. Ja od 2015 przez 7 lat pracowałem w szpitalu na Niekłańskiej. I gdzieś tam się, że tak powiem, kręciłem i próbowałem się złapać tych gipsów. Aczkolwiek też szukałem na początku swojego miejsca, robiłem różne rzeczy i nic mi nie leżało tak bardzo. Więc pierwszego pacjenta pamiętam. Myślę, że pamiętam, jest jakaś grupa pacjentów, którzy stanowili tą pierwszą transzę, bo pacjenci też przychodzą w transzach, to jest takie w sumie śmieszne, nieśmieszne, ale że jak zaczynamy leczenie, to leczymy ich tymi gipsami i potem mamy kontrolę z czasem coraz rzadziej i bywa tak, że po prostu przyjeżdżają zawsze te same zestawy ludzi. Mhm. Po takim samym czasie, o tej samej porze roku. Więc jakaś ten pierwszy zestaw 5-6-letni już gdzieś tam poszedł w świat, w sensie oni pokazują się, ale już bardzo rzadko. Mógłbym myślę parę nazwisk nawet wymienić, bo ja też mam taką pamięć, że często pamiętam Myślę, takie że byłoby rzeczy. im bardzo miło. Na przykład Janek Osiecki. Pozdrawiam. A tak pierwsze, co mi przyszło do głowy, Radek Ugodziński. Sylwia Asztemborska. Sylwia ostatnio operowaliśmy ją na wrót, więc ona, gdyby widzieliśmy się całkiem niedawno. No, niesamowity umysł. 52 pacjentów dziennie, nazwiska wciąż spamiętane. Nie bez powodu. Myślę, że tutaj dzisiaj siedzimy i rozmawiamy. Powiedziałeś metoda Ponsetiego. Ponsetiego. Widzicie? Metoda Ponsetiego. Mhm. Słyszę z każdej strony, że to taki trochę złoty standard. Aktualnie tak. Możemy opowiedzieć. Po doktorze Ponsettim to też jest na jeśli możemy, 5 filmów. To w ogóle super. Profesor Ponsetti to był taki człowiek, mówię, też musiał być niesamowitym umysłem. Nie wiem, czy mamy tyle czasu. Mamy? To należy zacząć od tego, że w ogóle sam się utrzymywał, próbując się dostać na studia. Skończył studia w Hiszpanii.
A był jakiej narodowości? Hiszpanem. Z Malorki. Nie z Majorki, tylko z tej mniejszej wyspy, z Balearów pochodził. Studiował w Barcelonie. W dniu, kiedy wybuchła wojna domowa w Hiszpanii, otrzymał dyplom i został powołany do wojska. I tam nauczył się gipsować, między innymi. Leczył rany postrzałowe gipsami. Z racji na to, że walczył po przegranej stronie, to musiał uciekać przez Pireneje do Francji. Z Francji, tak jak wielu Hiszpanów, którzy się opowiedzieli po stronie rządu republikańskiego, wyemigrował do Meksyku, ponieważ Meksyk ściągał wyedukowanych lekarzy. Lekarzy, nie tylko lekarzy, wszystkich, którzy mieli wyższe wykształcenie. W Meksyku wymyślił i przybrał sobie na cel, że pojedzie do Stanów Zjednoczonych. Przez rok zbierał pieniądze. Zebrał pieniądze. Pojechał do Mexico City wymienić pieniądze na dolary. Okazało się, że jest jakiś krach i musi jeszcze przez rok zbierać te pieniądze. Znajomy chyba Hiszpan, nieważne, jakiś znajomy doktor w tym Meksyku powiedział mu, że jeżeli chce się uczyć ortopedii dziecięcej, to najlepiej niech jedzie do Iowa, do profesora Steindlera. Profesor Steindler był chyba Niemcem, znaczy pochodził z Austro-Węgier w każdym razie. Więc Ponseti, nie znając angielskiego, czy znając bardzo słabo, pojechał do niego i poprosił go o pracę, ale usłyszał, że nie ma aktualnie wakatów, ale profesor Steindler słabo mówił po hiszpańsku, dobrze mówił po niemiecku, żeby był Niemcem. Ponseti słabo mówił po angielsku, mówił po hiszpańsku i po niemiecku. Więc Steindler zaproponował mu, że zanim wyruszy dalej w drogę, zanim go puści w świat, to poprosi go o pracę taką biblioteczną, polegającą na tłumaczeniu artykułów z hiszpańskiego na niemiecki. I po 2 tygodniach zorientował się, że po prostu ten człowiek jest coś więcej wart, w związku z tym zaproponował mu pracę. No i profesor Ponseti został w Iowa aż do 2009 roku, zdaje się, kiedy umarł w własnym gabinecie tam. Opracował metodę Ponsetiego, czyli swoją własną, leczenia stopy końsko-szpotawej na podstawie tego, co robił Steindler. Dokładnie tego, że te wyniki Steindlera były takie krótko i ogólnie średnie, czy nawet złe. Więc sprawnie. Więc w ogóle stwierdził, że musi zmienić podejście. Że musi ograniczyć duże operacje i umiał gipsować już dobrze. Wymyślił metodę, która miała być metodą na początek wymyślona dla rolników w stanie Iowa, czyli właśnie biednego stanu, gdzie są duże odległości, że pacjenci przyjeżdżali raz na tydzień, zmieniali gipsy, potem mieli mały zabieg tenotomii polegający na przecięciu ścięgna Achillesa, wracali do domu. Opublikował swoje artykuł na początku lat 60. czy pod koniec lat 50. Bardzo często próbował się gdzieś tam dostać z tym artykułem na różnych sympozjach. Był wyśmiewany, nie brany na poważnie. Ale on przez cały czas pracował i robił to. Tak, Mhm. robił to. I stało się tak, że w ogóle to też jest, był jakimś mega mózgiem, bo skończył pracować, poszedł na emeryturę i skończył jeszcze historię sztuki. To akurat wiem z ostatniego jego wykładu na jego temat. Bo 3 czerwca obchodzimy urodziny i było takie spotkanie, na którym jego ojciec, jego syn wspominał to, co osiągnął. W ogóle prowadził bardzo dużo pracy na przykład na temat histologii, więc to jak gdyby dodatkowy aspekt, który mu też pozwolił trochę zgłębić tą tkankę łączną w tych stopach i przyjrzeć się, na czym polega problem. Badał w tamtych czasach też płody z aborcji, które miały stopy końsko-szpotawe, żeby zobaczyć, jak te stopy wyglądają, co tam się dzieje, czy te kości się rozdzielają. No w każdym razie bardzo długi czas był ignorowany przez to towarzystwo, aż do momentu, kiedy przyszedł na emeryturę. W latach
na początku lat 90. bodajże się jakiś dziennikarz z Nowego Jorku miał dziecko stopą końską szpotawą no i szukał po prostu kogoś, kto mu pomoże. No i znalazł profesora Ponsetiego. I on wtedy wypłynął, już będąc emerytem tak naprawdę. Poprosił na uniwersytecie o prawo do powrotu. Wrócił i pracował aż do swojej śmierci w 2009 roku. Niesamowita historia. No, tam jeszcze jest kilka takich aspektów, które można opowiedzieć, bo na przykład miał syna, o którym nie wiedział przez 60 lat. Profesor profesorem, ale twoja wiedza na temat tego profesora, dla mnie to też jest taki pewien sygnał, że jesteś bardzo zafascynowany tą metodą. Wiem, że nią pracujesz. Czy dzisiaj jest wielu, gdybym mogła spojrzeć na świat stopy końsko-szpotowej, to czy ciągle można znaleźć lekarzy, którzy nie pracują tą metodą? Są lekarze, którzy myślą, że pracują tą metodą, a nie do końca, nie przestrzegają wszystkich zasad. No dobra, to teraz jestem rodzicem, rodzi mi się takie dziecko i idę, jak ktoś mówi mi, że to jest metoda Ponsetiego. Jak powinna wyglądać procedura, tylko proszę w takim języku jak... Prostym dla rodzica, żebyś mi opowiedział, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy w moment rozpoczęcia to jest kwestia negocjacyjna, więc można powiedzieć, że tutaj jak gdyby nie ma jakichś tam konfliktu, aczkolwiek dużo, no jest taki powielany mit, nie tylko w Polsce, ale w Polsce często też, że dziecko, które się urodziło, ma natychmiast zakładane gips. Ja miewałem pacjentki, matki, które mówiły, że dziecko zostało zabrane i wrzucało z gipsem, bez ich wiedzy, zagipsowane. I problemem nie jest dziecko, które waży 4 kg, ale natomiast problem jest, jaki to jest wcześniak. Ważne jest to, że te gipsy muszą być gipsami za kolano, czyli właściwie do pachwiny, a nie pod kolano. I to muszą być pełne gipsy, a nie półgipsy, nie longetki, nie bandaże, nic takiego. Po gipsach, po tej fazie, jak tą nogę wyprostujemy już i uda nam się ją odkręcić na zewnątrz, ważne jest to, żeby ten gips, żeby była tenotomia, czyli przecięcie ścięgna Achillesa. Całkowite przecięcie, a nie podcięcie, jak czasem rodzice mówią. No i kolejna bardzo długotrwała faza to jest leczenie w szynie odwodzącej z butami, która trwa aż do 4-5 roku życia. Tutaj też nie ma zgodności, ale generalnie ten 4 rok to jest taka baza. Natomiast też dość często zdarza się, że jest fajnie na początku, rodzice odpuszczają szynę, a doktor się na to zgadza, bo jest fajnie. I potem te stopy są, jakie są, jest nawrót. Nawrót i tak się zdarza, pomimo nawet prawidłowego leczenia, ryzyko nawrotu jest dość duże. No ale noszenie szyny go bardzo, bardzo ogranicza. Bardzo zmniejsza ten odsetek pacjentów, którzy mają nawrót. Ja bym chciała zatrzymać się na tych gipsach, bo mówisz, że zmienia się gipsy. Co tydzień, mniej więcej. Znaczy, przez jak długi czas? Aż stopa się będzie nadawać do anatomii. Co to znaczy? To chodzę przez rok w gipsach? Nie. To jest z reguły kwestia... Jak zaczynałem gipsować, to moja średnia była około 6, teraz to jest około 4 gipsów. Czekaj, to jeszcze chwilę. A kiedy trzeba zacząć? Bo powiedziałeś, że błędem jest, że od razu to nie jest po błąd. urodzeniu. To nie jest błąd, ale właśnie to jest kwestia dyskusyjna. Natomiast odnośnie tego, czy od razu. Natomiast ja osobiście uważam, że rodzice powinni nawiązać więź z dzieckiem. Powinni wiedzieć, dlaczego płacze. Czy płacze, bo boli brzuch, czy płacze, bo się obudziło, czy płacze, bo będzie spało. Fajnie jak pępek odpadł, żeby się tym gipsem nie ufajdał. Dla mnie optymalny wiek to jest 3-6 tygodni i 4 kg minimum dziecka. Dobrze. I potem mam około 4-5 tygodni gipsów. Gipsów. Tak? Potem wykonujemy zabieg tenotomii, czy przecinamy ścięgno. Robimy to w warunkach tej samej sali właściwie zabiegowej, w której zakładamy gipsy, tylko w sterylnych rękawiczkach. Ostrzykujemy jedynie miejscowo paroma kropelkami lignokainy, czyli leku przeciwbólowego w okolice ścięgna i nacinamy ścięgno. I potem zakładamy gips. Nie zakładamy nawet szwów.
Czy to nie jest operacja? To jest taki To jest trochę zabieg. zabieg. No procedura, ale Mhm. Czy jak się przygotowałam do tego spotkania, to czytałam takie opisy rodziców, że dziecko płacze, jest w gipsach, to znaczy, że je boli. Czy to rzeczywiście boli, czy to jest szczerze nie wiem. nie dyskomfort? Nie miałem Ale takiego co gipsu ma na nigdy. celu? No bo jak mówisz, że tłumaczysz, że jest zmiana w tkankach miękkich, To jest tak, formowanie może że to po być... prostu ten gips po pierwsze rozciąga tkanki, czyli te ścięgna, które są przykurczane i są za mocne. Po drugie, w trakcie tego gipsowania, zwłaszcza na początku takich bardzo małych dzieci, to jest tak, że po prostu te kości się bardzo szybko przebudowują. Są bardzo fajne badania czy profesora Pioniego, czy doktor Nogueira, już starszych dzieci nawet, które pokazują, jak się przebudowuje chrząstka w tych kościach. Badania ze rezonansu magnetycznego. Można też monitorować po USG na przykład. Część dzieciaków płacze. Ja często mam takie pytanie też, no dobrze, płaczę, ale czy boli brzuch? No może je boleć, dobrze. A czy, nie wiem, nie ma biegunki? O ma, no. Więc jak gdyby, jeżeli wykluczymy wszystkie przyczyny, z powodu których może płakać dziecko, tak, gips też może być przyczyną płaczu. U starszych dzieciaków, które już mówią, na przykład jak leczymy nawrót, no to zdarza się, że opowiadają właśnie, że mają taki dyskomfort, jakieś takie skurcze, tego typu rzeczy. Natomiast to z reguły mija. To jest też tak, że pierwszy gips jest najcięższy i zawsze rodziców też o tym uprzedzam, że pierwszy dzień, czy pierwsza doba, 2 doby to jest taki trochę Saigon, bo będziecie mieli ciężko, bo to dziecko się musi przyzwyczaić. A potem jest tak, że często te dzieciaki gorzej znoszą zdejmowanie gipsu i to jak są bez gipsu, bo ta skóra jest też przewrażliwiona, niż jak mają gips. Czasem jest tak, że zakładam gips i po prostu dziecko się uspokaja, bo no jak się na tym zastanowić, to ten gips to jest duża część ich życia, tak? Statystycznie rzecz mówiąc. Bo jeżeli zaczynamy w 3. tygodniu, a dziecko ma przez 3 tygodnie gipsy, no to przez pół życia chodziło w gipsie, więc może się też przyzwyczaić. Jak rodzice, bo no, myślę, że to jest świetna anegdota, ale jak rodzice tak przychodzą i to dziecko, tak jak mówisz, jest takie świeże, jak uspokajasz? O. Bo Nie, ja jestem ciebie dobry słucham, w tym. Jak cię tak słucham, to trochę musisz być Czy po pierwsze pediatrą. to najważniejsze jest to, żeby dziecko było... Jeżeli ludzie przyjeżdżają z daleka, no to te dzieci mają często też wzdęcia, więc, bo to jest też ten początek. Więc ja na przykład bardzo mocno je klepię po brzuchu, tak energicznie. I dzieci często mi dziękują za to, rodzice są w szoku. Generalnie jakoś tak mam, no rzeczywiście nauczyłem się już tych dzieci, tak wiem o co im chodzi często, że zaraz zasną, albo właśnie, że są głodne. No jest kilka sposobów. Przede wszystkim matka może karmić piersią, albo może karmić z butelki, czasem nawet, czy czasem, zawsze mówię, że jeżeli jest taka opcja, to żeby dziecko przyjechało na lekkim głodzie, no oczywiście nie możesz by głodzić, nie tak, że ma jeść jogurt 2 dni przed gipsowaniem. Ale poczekaj, ty mówisz, że matka karmi piersią, a ty gipsujesz? Tak. No, albo karmi butelką. Super, To dobrze. co tam chce. W tym miejscu, gdzie teraz pracuję, mamy taki zwyczaj, że po prostu też poczucie po zgodzie od rodziców mamy zrobioną wodę z cukrem na strzykawce, która też gdyby tam odwraca tą uwagę. U tych starszych dzieciaków, którzy już trochę bardziej kojarzą, można użyć jakiegoś balona szeleszczącego, różne zabawki, puszczałem muzykę przez długi czas. Ważne jest, żeby ta sala, ten pokój nie był taki za mocno oświetlony, czyli gaszę światło, bo i tak to jest wszystko kwestia czucia. A jak długo gipsujesz taką nogę? Jedną? Jak długa to jest procedura? Bo to chyba musi też wyschnąć, nie? Gips zasycha dość szybko, także to jeżeli stopa jest umyta, albo na przykład jest to pierwszy gips, to sam proces zakładania gipsu na jedną nogę to jest myślę 10 minut. Natomiast wydłuża się to wszystko w momencie, jak robimy kolejny etap, tak? No bo jest tak, że przyjeżdża dziecko, zdejmujemy gips, dziecko się kąpie, dziecko wraca, zakładamy gips. A czym zdejmujesz gips? Bo to mi się wydaje być głośną Różnie. procedurą. Że nie, akurat u maluchów to
są albo narzędziami, są na to, są szczypce Wolfa tak zwane, albo ostatnio się nauczyłem bazylii i madłem do zdejmowania, do szycia. Ale piłą też czasem. Jakby jak miałem troszkę więcej czasu, trochę mniej pacjentów, to też i możliwość, to też pozwalałem się kąpać, a potem przecinałem go nożyczkami. Po prostu wkładali dziecko do wanny z gipsem, a ja potem po prostu przecinałem ten gips. Było dużo łatwiej. Nie się pyliło. To już zależy od dziecka i zależy od rodziców i zależy od podejścia też. Ważne jest też, żeby rodzice się nie stresowali, żeby wiedzieli, czego chcą. Ja naprawdę też jest gdyby... Jeżeli rodzic wie i jest przekonany, to moja w tym rola, żeby go przekonać, może to też jest fakt, ale są jak gdyby ludzie, którzy mają takie podejście, że wszystko, co się robi dzieciom jest złe i że jest karą, i że żyna jest karą, i że gips jest karą, to nie będzie dobrze. 80% niepowodzeń, to są na to też badania. Mniej więcej to jest... Powodzenia w leczeniu stopy końsko-szpotawej według Mansetiego można podzielić w 20% to jest nieprawidłowa praca po stronie lekarza, czyli nie do końca wykonana prawidłowo korekcja, czy zabieg tenotomii, czy dobranie szyny, a 80% to są jednak problemy z rodzicami. W sensie rodzice i ten compliance, współpraca się nie tak układa. W instytucie pracujemy zgodnie z filozofią opieki skoncentrowanej na rodzinie. Jak ciebie słucham, to wydaje mi się, że ta pierwsza wizyta, bo u nas i tak wizyty trwają długo, ale przy tak, przepraszam teraz za określenie, technicznym procesie leczenia, bo to jednak jest rzeczywiście dużo takich rzeczy na tym ciele dziecka, komfort tego rodzica jest, tak jak mówisz, ekstremalnie ważny. Jak dużo podczas takiej pierwszej wizyty, jak przychodzi do ciebie rodzic, jest na rodzica, a ile jest na to dziecko? Bo pierwszy element, o którym tu mówisz, no to są gipsy, dobra, przetrwam. Drugi element, operacja, o której za chwilę jeszcze sobie bliżej opowiemy, ale później ta szyna i ta codzienność, no bo gipsu sama nie zdejmiesz. Pójdziesz na operację, ona się odbędzie, ale potem ta rutyna, obowiązkowość, no to jest na ramionach rodziców. Tak. To jest jak gdyby, to jest to też, o czym profesor McQuenda mówi, czy następca profesora Ponsetiego, że... Znaczy, no ja też tak mówię do rodziców, że gdyby, właściwie jak opowiadając o tych etapach leczenia, to zawsze mówię, że w momencie, kiedy zaczynamy się szynować, to zaczyna się wasza wata i to jest wasza rola, to wy leczycie, ja tylko sprawdzam. A jak długo, jakbym miała teraz podzielić? Bo tutaj mam 6 tygodni, potem jest operacja, a noszenie tej szyny to jest przez jak długo? Aktualnie trochę te moje poglądy na ten temat i doświadczenia się zmieniały. Starałem się nigdy nie schodzić poniżej 4 roku życia. W tym momencie postanowiłem jakiś czas temu, też na kanwie tego, co widzę i tego, że nie do końca poszło tak, jak spodziewałem się, że pójdzie u niektórych pacjentów, że do 5 roku życia i nie ma zmiłuj. No to jednak większość tego ciężaru jest na nas, rodzicach. No i powiedz, czy masz jakieś sposoby, oprócz nie ma zmiłuj? Myślę, że to jest ten najbardziej działający, no żeby współpracować z nimi. Bo na początku mówisz, że stajesz się przyjacielem rodziny. Znaczy, ja mam kanał na Facebooku, czy swój profil Ortopeda Dziecięcy. No i na Instagramie też. Całkiem niedawno Instagram działa. I mam Zachęcam maila. do TikToka. I mam telefon. Tylko dla pacjentów. I na początku, zwłaszcza jeżeli dzieci są w gipsie, no w tym momencie, w tej pierwszej fazie, to generalnie jestem non-stop, tak? Można do mnie pisać SMS-y, można mnie atakować na Messengerze. Ale potem też, no. Jak odpoczywasz? Rzadko. Ym, Wyjeżdżam co jakiś czas na wakacje. Częściej niż co pół roku, czy co 8 miesięcy. Znaczy tak co 3-4. Mam takie swoje miejsce w Egipcie, latam na kajcie. O, wspaniale, wspaniale. A jakbym cię miała zapytać o największą satysfakcję z twojej pracy, to co by to było?
Oprócz tego, że lubisz gipsować, więc myślę, że jesteś bardzo techniczny, E, plastyczny. Satysfakcja, czy każda operacja to jest satysfakcja. Ja uwielbiam Mm. pracować na bloku operacyjnym. To po pierwsze. Uwielbiam też gipsować, tak. To chyba tak. Śmiałem się, bo mój właśnie doktor Chop mówił zawsze, że jemu się śni i tupot oddalających się małych nóżek. I o tym marzy. Ale nie w gipsach. No nie. A możemy o tym leczeniu operacyjnym? Bo powiem ci, jak ja słyszę, Mhm. nie podcinanie, tylko przecinanie Mhm. Achillesa, to dla mnie to oznacza, że po prostu... Stopę końsko-szputawą. I znowu, tutaj jest tak, że kiedyś się mówiło o tym, że do 2 roku życia można tego Achillesa przeciąć. A w tym momencie ja zacząłem właściwie, znowu po pobycie w Brazylii, właściwie robię wszystkim pełną tenotomię. Są badania i jak się patrzy, jeździ też, rozmawia z ludźmi, to jak gdyby wraca się do tego, że jakieś plastyki ścięgna, wydłużanie w zetkę, broń Boże w zetkę, czy nacinanie przeskórne 3-punktowe, nie ma sensu w stopie idiopatycznej. W Brazylii gipsują dorosłe osoby 40-50-letnie, które nigdy nie były leczone i robią im tylko tenotomię. I jeżeli Achilles nie był nigdy ruszany w inny sposób, można go śmiało przeciąć i on tak po 6 tygodniach jest wygojony. Mm. To nie jest ten Achilles, który się zrywa u 40-letnich Sportowców. niedzielnych sportowców, którzy palą tak. papierosy, piją piwo. Okej. To jest Achilles, który jest zwariowany, ma po prostu tyle fibroblastów, że się goi po prostu jak szalony, jak głupi. A powiesz mi coś o tej Brazylii, bo pierwsze słyszę, bardzo mnie to zaciekawiło. Co ty tam robiłeś i gdzie ty byłeś, bo chyba to nie były wakacje. Byłem w São Paulo u pani profesor Moniki Nogairy. To jest taki bardzo fajny człowiek i mega doktor. Ona się zajmuje też... Jej historia przypomina trochę historię profesora Sponsettiego, bo ona przywiozła, można powiedzieć, metodę Ponsetiego do Brazylii. Też została wyklęta, w ogóle sądziła się z uniwersytetem, a teraz jest tam, gdzie jest. No, uczyłem się. Długo tam byłeś? Miesiąc. Wspaniale. Świetne jest to, że przyjeżdżasz i z taką odwagą decydujesz, bo tak jak cię słucham i zaczynam rozumieć tą wadę, bo nie miałam z nią tak bliskiego kontaktu, to właśnie ta odwaga i stanowczość jest tutaj bardzo ważna. I w stosunku do procesu rodziców, ale też takiej swojej decyzyjności. No, raczej to jest troszkę jak z jednej strony tak, a z drugiej strony to jest tak, że to jest może nie jak gotowanie według przepisu, ale jak skręcanie mebla z Ikei. To jeżeli się zrobi jakieś odstępstwo, to zostanie jakaś śrubka. Wiadomo, że każda stopa jest inna, każda działa trochę inaczej. To jest też tak, że niektóre dzieciaki mają jakieś na przykład cechy nawrotu, czyli skręcają nogę do środka, ale skręcają ją przez 7 lat i poza tym nie wieje się nic więcej. Zgięcie grzbietowe nie spada, ścięgno Achillesa nie jest skłócone i wtedy też się trzeba zastanowić, czy taki człowiek na pewno wymaga leczenia operacyjnego, czy można mu po prostu pozwolić żyć. A czy w takim standardowym procesie ta tenotomia zawsze jest konieczna? Czy może się obyć bez niej? Bardzo rzadko jest potrzebna, natomiast ja określam... Bardzo rzadko jest niepotrzebna. Niepotrzebna, tak. Natomiast ja określam, czy jest potrzebna właściwie na pierwszej wizycie. To chyba... Jeżeli dziecko nie wymaga tenotomii, to z reguły jego leczenie kończy się na 2 gipsach. A czy jak spojrzę sobie na wadę, na stopę końsko-szpotawą, czy mogę określić, skąd wiem jako rodzic, jak bardzo zaawansowana jest to wada? Czy są jakieś poziomy tego, jak to się... Jest kilka klasyfikacji. Najpopularniejsza jest klasyfikacja Di Meglio. Ja za nią nie przepadam, bo jest mało powtarzalna. Najbardziej, może nie najbardziej, ale z tych takich najpopularniejszych punktowych skali jest skala profesora Piraniego. No ale to są jak gdyby skale
Dla Dla lekarzy. lekarzy. Dla dorosłych chciałem powiedzieć. A, Dla lekarzy. Mhm. A jeżeli chodzi o rodzica, no najprościej tak naprawdę, jeżeli się nie boimy, to możemy spróbować tą stopę odciągnąć. Zobaczcie, jak ona nam się poddaje. Jeżeli uda się gdyby z tej krzywej stopy zrobić stopę prostą, to nie jest ciężka wada. Ale co, tak po prostu ją podnosisz? Że... Odkręcam. Tak? Odkręcasz. Żałuję, że nie wziąłem modelu, bo mógłbym pokazać. No nie wzięliśmy, ale możemy zrobić zdjęcia i możemy pokazać te zdjęcia podczas naszej rozmowy. Mhm. Dla mnie ważne, na przykład bardzo ważne jest to i na to uczulam często i pediatrów, którzy przychodzą gdzieś tam na staż w szpitalu, i neonatologów, i fizjoterapeutów, jeżeli ktoś ma ochotę do mnie przyjść i popatrzeć, to najważniejsze jest to, jeżeli wada jest jednostronna, czy ta stopa jest dużo krótsza od tej drugiej, bo generalnie stopa końsko-szpotawa zawsze jest krótsza. I to jest też rzecz, o której o której zawsze informuję rodziców przy rozpoczęciu leczenia, że jeżeli dziecko ma jednostronną wadę, to ta stopa zawsze będzie krótsza. Natomiast jeżeli są dwie stopy zajęte, to też może być tak, że jedna będzie krótsza, druga mniej krótka. Z reguły jest tak, że jedna jest gorsza, druga jest lepsza. To znaczy w trakcie leczenia na przykład jedna stopa musi na drugą sobie poczekać, czyli gdyby mogłaby już mieć tenotomię, ale musimy założyć jeszcze jeden gips, bo ta druga nie doszła. I to jest też rzecz, o której rodzice muszą wiedzieć, bo często jest tak, że jeżeli ktoś tam przyjeżdża i się pyta, to się okazuje, że im nikt nie powiedział, że właśnie stopy są krótkie. Jeżeli są obie chore, to one są takie nieproporcjonalnie krótkie w porównaniu do całego człowieka, tak mówię. No. Nie to, że są śmiesznie krótkie, ale są krótsze niż mogłyby być. Nawet jeżeli ktoś jest bardzo wysoki, to ma krótkie nogi. I łydki są zawsze bardzo chude. Znaczy od razu widać, że jest jednostronna wada, która stopa jest chora, bo po prostu łydka jest chudsza, bo tych mięśni właśnie jest mniej. I ten człowiek może biegać ultramaratony, grać w piłkę nożną na zawodowym poziomie, jeździć na łyżwach, będzie miał chude łydki. Czego by nie zrobił, nie jest w stanie ich wyćwiczyć. On jest w stanie je wzmocnić, ale one nie będą nigdy tak duże jak u kulturysty. No to gdyby się nie da. Wrócę jeszcze do tej operacji. Jak Tenotomii. szybko... Tak. Procedury. Procedury. Bum. Jak szybko możemy powiedzieć, że dziecko jest wygojone i kiedy włączamy szynę? To znaczy, no znowu zależy. Jeżeli dziecko jest... Zależy ode mnie, o tak. Ja dzieciakom, które nie mają skończonych 3 miesięcy, ale są bardzo drobne, zakładam gips po tenotomii na 2-2,5 tygodnia i potem zakładam szynę. Jeżeli dziecko jest trochę starsze, to gips jest na 3 tygodnie. Czyli na 2 tygodnie, po 2 tygodniach zdejmuję gips, biorę miarę na szynę i zakładam gips jeszcze na tydzień. Czyli do 2 albo po 3 tygodni, w zależności od tego, kiedy zaczęliśmy leczenie. Też jak stopa się leczy, bo to też warto sobie tam zastrzec, że jeżeli Achilles, nie ma badań na to, czy ścięgno Achillesa goi się po 2 tygodniach. Jest bardzo dużo dowodów na to, że jest wygojone po 3. Natomiast też praktyka pokazuje, że u tych drobniejszych, mniejszych dzieci tak naprawdę 2 tygodnie wystarczą. Zresztą też miałem bardzo dużą rozkminę na ten temat. Radziłem się mądrzejszych ode mnie i powiedzieli mi to, co mi się wydawało, że wiem. Czyli właśnie, że jeżeli do 3 miesiąca można założyć szynę po 2 tygodniach od tenotomii. Jest okej. Mówisz szynę. Ostatni etap naszej podróży medycznej. Widziałam zdjęcia tych szyn. Duża konstrukcja. Metalowa konstrukcja. No, są też plastikowe. No dobra, ale duża konstrukcja. Dużo. Nie do końca wygodna. I jak długo w ciągu dnia trzeba... Przez pierwsze 3 miesiące 23 godziny na dobę. Potem stopniowo schodzimy z szynowania.
Także mniej więcej dziecko ma mniej niż rok, 10-8 miesięcy, jeżeli zaczęliśmy tak książkowo leczyć, modelowo, de facto nosi tylko do spania. Natomiast ważne jest i to też jak gdyby fajnie, żeby zabrzmiało, że ta szyna musi być zawsze, kiedy dziecko śpi. Czyli Aha. jeżeli śpi w ciągu dnia, to też, ponieważ i tu już nie chodzi o wyrobienie czasu, tylko o nawyk. Plus no też o to, że po pierwsze w trakcie snu rośniemy, pozorom, i to raczej to nie jest mit. A po drugie jesteśmy rozluźnieni, więc jak gdyby działanie tej szyny jest największe. To ważny punkt. Ważne. I też jest taka grupa pacjentów i jakiś taki przedział wiekowy, że między około drugiego roku życia, jeżeli opuści się szynę w ciągu dnia, na drzemki w ciągu dnia, to dzieciaki Nie wrócą do tego? nie chcą nosić na noc. Bo po prostu są już na tyle cwane, że Tak. dodadzą 2 do 2. Sytuacja jest problematyczna, jeżeli dziecko chodzi do żłobka. Rodzice mnie pytają, a co za żłobkiem? Więc ja mówię, że jeżeli jest taka opcja, to jak najbardziej przeszkolić panie w żłobku, żeby zakładały. Jeżeli dziecko ma orzeczenie niepełnosprawności, a ja gdyby zachęcam rodziców, żeby przynajmniej przez te pierwsze 5 lat to orzeczenie sobie wyrobili, bo to nie jest żadne bróżdżenie w papierach, a ułatwia pewne sprawy. Właśnie na przykład żłobek integracyjny czy przedszkole integracyjne, gdzie jak gdyby są zobowiązani, zobligowani do tego, żeby zakładać szynę, to też. Natomiast jeżeli naprawdę jest jakiś straszny opór materii, no to przynajmniej zawsze, kiedy dziecko śpi w obecności rodziców. Super ważne. I tak samo w momencie, jak pokazuję, jak zakładać tą szynę, mówię, że jeżeli jest jakiś dodatkowy opiekun, babcia, ciocia, niania, to tak samo należy ją przeszkolić. Zawsze proszę rodziców, żeby nagrywali to, jak zakładam szynę ich dziecku i mówię, żeby obejrzeli 5 razy, jak się to robi. Każdy ma swój sposób zakładania. To też jest tak, że ja zawsze, też to mój taki standardowy tekst, że ja zakładam waszemu dziecku tylko raz. Potem będziecie wy zakładali. Macie to robić lepiej ode mnie w ciągu tygodnia. To jest jak gdyby zadanie dla rodziców na ten pierwszy czas w szynie. Odnośnie jeszcze tego okresu szynowania, to też jest tak, że jest kilka protokołów. Ten, który zaproponowałem, o którym powiedziałem, natomiast niektórzy robią tak, że po 3 miesiącach de facto noszą tylko do spania tą szynę. To jest też protokół Ponsetiego? Czy to już jest coś, co zostało doklejone? Zgodnie z tym, to znowu często ciężko będzie to jest protokołem Ponsetiego. W książce Ponsetiego, profesora Ponsetiego, no to też się trochę wyewoluowało, a książka została wydana w 97, zdaje się, roku, czyli 10 lat przed jego śmiercią. No to on proponuje w ogóle szynę do 4 roku życia, więc to gdzieś tam jest coś, co też jak gdyby doświadczenie wyrabia, tak? Niektórzy zalecają jakieś łagodne ćwiczenia rozciągające, inni odradzają. Ja osobiście nie doradzam, bo no, szynę mam tak naprawdę, uzyskaliśmy korekcję, ma działać szyna. Największy problem jest wtedy, kiedy dziecko, które ma stopę końsko-szpotawą wyleczoną w szynie, ma stopę płasko-koślawą, bo taki jest nasz cel. Celem leczenia stopy końsko-szpotawej jest zrobienie stopy płasko-koślawej, która nie boli i mieści się do normalnego buta. I problem jest wtedy, i tak jest napisane w książce, kiedy dziecko na przykład idzie do żłobka, spotyka kogoś i on mówi, że dziecko ma platfusa i należy mu dać wkładki albo buty za kostkę. Dobrze, to ja bym teraz chciała cię zapytać o to, żebyś mi albo zbił, albo potwierdził to, co przeczytałam w internecie. Czy to są fakty, czy to są mity. Czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz. Krótko, szybko, dynamicznie. Stopa końsko-szpotawa boli. Boli, ale dorosłych, jak mają nieleczoną. Dzieci w ogóle. No, można to obejrzeć w internecie, jak chodzą, biegają te dzieciaki. Super. Pewnie gdzieś tam w pewnym momencie zaczyna boleć, bo się chodzi na kościach, które nie są wymyślone do chodzenia. Ale noworodka nie boli.
Stopa końsko-szpotawa to wina rodzica. I tak i nie. Może być. Są przypadki, no tak jak mówiłem, tak, o papierosach. Taki bardzo ekstremalny przypadek to są dzieci z nieudanych aborcji lekowych. Mhm. Prostaglandyny, inhibitor prostaglandyny, tak, to się zdaje się misoprostol. Jeżeli nie uda się abortować płodu, to będzie miał stopę końsko-szpotawą. Na pewno. Poza inne wady. Więc Okej. tu możemy... Stopa końsko-szpotawa zawsze wraca. No nie zawsze, ale często. Znaczy często, dość często. Dziecko po leczeniu może zostać sportowcem. Może, oczywiście. Może zostać olimpijczykiem. Mm. Mhm. Leczenie jest bardzo uciążliwe dla dziecka. Bo bardziej dla rodzica, a najbardziej dla babci. Stopa końsko-szpotawa zawsze oznacza ciężką niepełnosprawność. Nie. Gipsowanie boli. Nie wiem. Po tenotomii dziecko długo cierpi. Z reguły nie cierpi w ogóle. Albo cierpi maksymalnie dobę. Ale są, rozumiem, farmakologia. Czy tak, ja przepisuję, mówię, żeby dawać leki przeciwbólowe, no ostrzykujemy. Tak naprawdę też trzeba pamiętać o tym, że sam gips w sobie jest lekiem przeciwbólowym. W sensie unieruchomienie też działa przeciwbólowo. Okay. No dobrze. Ja myślę, że wyczerpaliśmy temat stopy końsko-szpotawej. Ja czuję się dokształcona. Mam nadzieję, że wy wszyscy też. Ja bym teraz chciała o tobie jako o człowieku. Proszę bardzo. Co cię napędza w pracy z dziećmi? Bo sam jesteś tatą. Jestem. Mhm. Pozdrawiam cię, synu. Ja też. No właśnie. To nie masz już tak... To jest... Dzieci, wszędzie dzieci, w pracy Ja dzieci. uwielbiam, znaczy, że generalnie to może nie to było wybór ortopedii dziecięcej, czy nim zawsze mnie kręciła praca z dziećmi. Znaczy, to jest to, że gdyby tu jest szybki efekt. I duża satysfakcja to też. Natomiast bardzo lubię pracę z dorosłymi, to też jest drugi aspekt, druga strona medalu. Nie lubisz? Nie znasz. A, no to mamy odpowiedź. Wspaniale. A słuchaj, mam jeszcze takie coś. Gdyby nie ortopedia, to co byś robił? Oprócz latania na kajcie. Mówimy ale w ogóle... W ogóle tak, idź szeroko. Nie wiem, lubię gotować na przykład. Popisowe danie? Gdybym Gęś, miała... gęś albo kaczka. Bardzo ambitne. Nie, tylko długotrwała. Ale teraz mało gotuję, że właściwie to w ogóle nie gotuję, bo nie mam czasu. Mam też pytanie, jak odpoczywasz, kiedy zdejmujesz fartuch? Albo skrapsem, bo teraz to się mówi skrapsem. Idę spać. No chyba też tak myślę, patrząc na to, która jest godzina. Czytam książki, słucham audiobooków. Kiedyś jeszcze grałem na komputerze, ale... Ulubiona gra? Cała seria Total War. Dobra. Dobrze. Czego nauczyli cię rodzice pacjentów? Czy jest w ogóle coś takiego, jakiś taki obszar? Jezu, strasznie wielu rzeczy. To jak gdyby na przykład zakładania szyny. Każdy ma swoje schematy, tak? Różne teksty, które gdzieś tam przeszły. Dostałem od nich, że tak powiem, usłyszałem, a one przeszły do kanonu, bo też jest tak czasem, że po prostu powtarzam się, nie ukrywajmy. Przy rozmowach z pacjentami. Daj jakiś przykład, to bardzo mnie zaciekawiło. No, że stand-up jest gratis. Tak zaczęliśmy. To była pierwsza próba mikrofonu, właśnie była w tą stronę. Gdybyś miał powiedzieć coś tym rodzicom, których spotykasz każdego dnia, którzy są twoimi przyjaciółmi, tak powiedzieć prosto do kamery do nich, to co by to było? Będzie dobrze. Będzie dobrze. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Podsumowanie tego nagram już bez doktora, ale tobie mogę powiedzieć, że był to dla mnie bardzo wartościowy czas. Dowiedziałam się bardzo dużo, mam nadzieję, że wy także. Zobaczyłam lekarza z ogromnym sercem, z empatią nie tylko do tych małych pacjentów, ale do całego ekosystemu, w którym oni się poruszają, bo To na pewno. Bo było o dzieciach, było o rodzicach, ale też było o żłobku,
czyli patrzysz szerzej niż tylko ta stopa. Tak, i mam 4 koty jeszcze, chciałem powiedzieć. Znaczy, ja mam jednego kota, mój syn ma 3, ja jestem dozorcą. A możemy powiedzieć, jak się koty nazywają? Bardzo mnie to zainteresowało. Felka, Roti, Bowser i Bettina. Jaki był klucz do tego? Felka dostała takie imię z domu tymczasowego, a pozostałe wybrał mój syn. A nie, Bettina też jest z domu, tak. A ja bym jeszcze tylko chciała powiedzieć, że oprócz syna pozdrawiam także bardzo żonę pana Żonę, tak. doktora. Ja też cię pozdrawiam, kochanie. Dobrze. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Było dobrze, zbijmy piątkę. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za wiedzę, spokój, empatię, którą pan tutaj dzisiaj wniósł. Dla wielu rodziców stopa końsko-szpotawa to diagnoza, która budzi strach, ale także nadzieję. Bo leczenie jest skuteczne, a dzieci mogą żyć w pełni, biegać, skakać, robić to wszystko, co ich rówieśnicy. Dziękuję także Wam, drodzy słuchacze, że byliście z nami w kolejnym odcinku Medical Talks. Jeśli ten odcinek dodał Wam odwagi, zrozumienia i wiedzy, będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnicie go komuś, kto może tego potrzebować. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.